Nie spodziewałem się, że takie miejsce w Szwajcarii istnieje. Serio. Jak myślisz Szwajcaria, drogo, tempo, praca, a tu nagle luz. Woda, cisza, klimat i wszystko wygląda jak na wakacjach. A to wszystko, moi drodzy, za darmo. Dzisiaj pokażę wam Roszach. Dzisiaj zabieram cię do Roszach, miejsca nad Jeziorem Bodeńskim, które na pierwszy rzut oka wygląda spokojnie, ale ma swój klimat. Jest dużo fajnych rzeczy. Oczywiście nie powiem o wszystkim, bo jest tego naprawdę masa, ale pokażę wam najciekawsze zakątki, które mnie jarają. Wow, to jest zajebiste. Muszle żółwia. Bo naprawdę można tutaj spędzić zajebiście czas. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Jesteśmy właśnie na punkcie widokowym. Czad, co? Wow! Wygląda jak jakiś apartamentowiec. Po lewej stronie miasto. A tutaj Bodeńskie. Albo tą samą wysokość można pokonać schodami. Obecnie znajdujemy się przed budynkiem Wurta, Wurt Group. Jest tu też muzeum. Bardzo często robi się tutaj różnego rodzaju wystawy. Eleganckie. Moi drodzy, w tym budynku za mną w Roszach, w Wurcie, jest też restauracja, gdzie można bardzo tanio zjeść obiad, mittag. Dużo pracowników tu przyjeżdża. Ale dzisiaj piękny dzień, lecimy dalej. Słuchajcie, jesteśmy nad Jeziorem Bodeńskim w Roszach. Miejsce, które na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie. Ale jak tutaj wejdziesz, to się przekonasz, że wszystko zwalnia. I właśnie to jest w tym wszystkim najmocniejsze. Dzisiaj pokażę ci, dlaczego tak naprawdę opłaca się tu przyjechać nawet na godzinę. Zobacz to, woda spokojna, odbija światło, łódeczki, cisza, spokój, zero hałasu, zero spiny. I to jest ciekawe, że to nie jest żadne wow miejsce z Instagrama. Po prostu tutaj trzeba przyjechać, być, a wtedy się to poczuje. Bo wiecie, tutaj nie przyjeżdżacie po prostu zaliczyć jakiś punkt, odhaczyć coś. Tutaj przyjeżdżacie po prostu się wyciszyć. Już samo wejście tutaj, mój drogi, robi robotę. Z jednej strony masz wodę, z drugiej strony super miasto. Ktoś siedzi sobie tutaj na ławeczce, ktoś spaceruje, ktoś patrzy w wodę. Naprawdę można miło, spokojnie spędzić czas, pomyśleć i się wyciszyć. Lubię tu przychodzić, bo naprawdę mogę się zrelaksować. No i nagle dochodzi do ciebie, że okej, że tutaj nigdzie się nie śpieszy. Kurwa, musi teraz ten pies szczekać. Moi drodzy, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, wyświetli się gdzieś tutaj tęcza szwajcarska, chodziło o pieniądze, a to jest 1 frank, który znalazłem, a teraz ogłaszam wynik. Data to 1946 rok. Czy ktoś zgadł? Dajcie mi znać w komentarzu. I to jest właśnie ten moment, w którym myślisz, że to miejsce ma swój urok i nie musisz robić nic. Wystarczy w tym miejscu, mój drogi, być. Shall we begin?
O, tutaj macie Rado, szwajcarska firma zegareczków. Tak, miasto Roszach jest miastem portowym. Kiedyś naprawdę funkcjonowało i bardzo się rozwijało. I w budynku tutaj za mną jest teraz muzeum po prostu. Budynek robi też ogromne wrażenie. Lecimy dalej, pokazać wam po prostu, jak tutaj jest przepięknie, jaki ma piękny klimacik to miasteczko. I no co, oglądajcie dalej, a ja was zapraszam serdecznie do subskrypcji tego kanału. Jak wam się miejscówka podoba? Słuchajcie, i teraz najważniejsze, dla kogo jest to miejsce? Jeżeli jesteś sam, to jest to dobre miejsce na spacerek, na wyciszenie i na reset głowy. Jeżeli jesteś z kimś, jest to dobre miejsce na jakiś spacerek, rozmowę, chwilę dla siebie. A jeżeli jesteś turystą i chcesz przyjechać do Szwajcarii, to masz tutaj gotowy klimat i nie musisz nic kombinować. Nie musisz kombinować, nie musisz wydawać pieniędzy, po prostu przyjeżdżasz i korzystasz na całego. Bo nie wszystko w Szwajcarii, mój drogi, musi być drogie i skomplikowane, prawda? Tu nie przyjeżdżasz, mój drogi, zaliczyć kolejny punkt. Tutaj przyjeżdżasz się wyciszyć. I powiem wam szczerze, że ja się tego tak nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie po prostu taki zwykły spacer po promenadzie. Ale to miejsce mnie zaskoczyło. I to jest właśnie to, moi drodzy, bo to miejsce ma coś w sobie takiego, że daje naprawdę coś, czego bardzo często ludziom brakuje. Wyciszenia i spokoju. I to jest właśnie to, co mnie tutaj zatrzymało. Nie widok, nie miasto, po prostu klimat. Teraz idziemy sobie na takim boisku. Taka trawka, widzicie klimacik. Tutaj dużo dzieciaków się bawi, tam dalej jest plac zabaw, restauracyjka. Tutaj macie taką restauracyjkę, gdzie można kawki wypić, lody zjeść. Naprawdę przyzwoita cena. Ogólnie tu już macie jeziorko, klimacik, można wypoczywać. Naprawdę w lato tu jest od chuja ludzi, ale teraz można się naprawdę wyciszyć. Jest czwartek, jest spokój, naprawdę robi to robotę. Tam w tle widać Austrię, a z drugiej strony tam daleko widać Niemcy. Gdzieś tam se Zeppelin lata, też wam opowiem w innym odcinku o tym. No i tak to wygląda. I teraz ważna rzecz, moi drodzy, takich miejscówek jest dużo więcej w Szwajcarii. I ja chcę ci je pokazać bez ściemy, bez przewodników z Google, tylko realne miejsca, gdzie możesz przyjechać i poczuć to samo, co ja. Wiesz, jeszcze ci powiem, że nie każdy by tu przyjechał drugi raz, bo to miejsce nie jest dla każdego. I tutaj zaczyna się robić ciekawie. Jak wam się podoba? A to dopiero początek, bo wam chcę pokazać więcej takich miejscówek. Bo finalnie chcę to wszystko tak poukładać, żebyś miał gotową drogę. Oczywiście, gdzie jechać, co zobaczyć, jak to połączyć. No i bez stracenia czasu, mój drogi. I teraz coś bardzo ważnego. Napisz mi w komentarzu, czy lubisz takie miejsca, czy lubisz bardziej coś dynamicznego. Moi drodzy, jeszcze takie pytanko, czy widzieliście zachód słońca nad Bodeńskim? Bo ja wam teraz go pokażę. No i właśnie za takie miejsca ludzie kochają Szwajcarię. A to dopiero początek. Moi drodzy, Roszach za dnia wygląda dobrze, ale za to w nocy ma całkiem inny klimat.
A ja lecę dalej, bo mam jeszcze do nagrania kilka takich perełek. Także mój drogi, działaj synu i widzimy się za tydzień. Cześć! A tak wygląda publiczna toaleta. Nie ma tak źle, nie wygląda tak tragicznie. Nawet czysto i pachnie. Ło, teraz się odleje.